Dzisiaj pokażę jeden z wielu sposobów na wykończenie okrągłego dekoltu w swetrze. Mam na imię Joanna i zapraszam na filmik. Przed rozpoczęciem należy najpierw zszyć ze sobą tył i przód swetra w jednym ramieniu. Następnie ustala się, ile igieł przeznaczyć na plisę dekoltu. W związku z tym przykładam wcześniej zszyty ze sobą przód i tył swetra do płyty maszyny i zaznaczam, wysuwając igły, odkąd dokąd sięgają te części. Na schemacie jest to linia zaznaczona żółtymi kropkami. Po zaznaczeniu igieł do przerobienia wysuwam je do przodu i nabieram na nie oczka metodą szydełkową P. Wybrałam tę metodę, ponieważ dzięki niej otrzymam na dole plisy ozdobne oczka w kształcie łańcuszka. Metoda ta jest szczegółowo opisana w innym filmiku na tym samym kanale. Po nabraniu oczek dokładam do płyty wcześniej zszyte ze sobą części swetra. Nawlekanie oczek na wysunięte igły najlepiej jest zacząć od zawieszenia oczek brzegowych i środkowych, a następnie wszystkich pozostałych. Aby dekolt nie wyszedł ściągnięty lub rozciągnięty, nawleka się jedno zamknięte oczko na tylko jedną igłę. Oczka te najlepiej jest nawlekać od strony przeciwnej do wózka lub strony, gdzie zakończyło się nabieranie oczek, aby w razie konieczności móc skorygować ilość igieł. Dzięki temu, jeśli pod koniec nawlekania oczek okaże się, że jest ich za dużo lub za mało, to będzie można to poprawić, prując lub dobierając niezbędne oczka. Tak jak widać, przygotowałam o jedno oczko za dużo, w związku z tym sprułam je. Ostatnie nawleczone oczko chwilowo zdjęłam z igły, aby przełożyć nitkę włóczki, po czym nawlekłam je z powrotem i zakończyłam nawlekanie oczek robótki na igły. Po zakończeniu przesuwam wszystkie oczka do tyłu igieł i przerabiam jeden rząd. Następnie wysuwam do przodu oczka, które na końcu będą lewymi oczkami ściągacza po jego prawej stronie. W dzisiejszym filmiku będzie to ta sama sekwencja jak w ściągaczu na dole pozostałych części swetra. A więc pomiędzy ściągaczem 1 na 1 nie wysunę jednej igły na 4 wysunięte do przodu igły. Teraz przerabiam nicią nylonową wybrane oczka. Po zakończeniu wysuwam wszystkie igły do przodu, aby oczka były poprawnie przerobione i przerabiam 8 rzędów lub ilość rzędów odpowiednią dla zaplanowanej szerokości plisy. Teraz możemy zacząć przekładać oczka na ściągacz. Podobnie jak w innych częściach nabieram na transfer z haczykiem przerobione nicią nylonową oczko, a z odpowiadającej mu igły zdejmuję oczko i pruję je do samego dołu, tak aby powstała drabinka ze sprutych oczek. Haczyk z nabranym oczkiem przekładam pod dolną nitką tworzonej drabinki, tak aby nitka ta znalazła się na haczyku, a oczko na nim zsunęło się poza skrzydełko haczyka. Transfer pociągam lekko do dołu, aby haczyk się zamknął i przeszedł przez oczko. Wysuwam transfer do góry, aby nowe oczko zsunęło się poza haczyk i powtarzam te same czynności, aż przejdę wszystkie nitki drabinki. Ostatnie utworzone oczko nawlekam na pustą igłę. Po zakończeniu pierwszego słupka przechodzę do kolejnego oczka i ponownie nawlekam oczko przerobione nicią nylonową.
Po przerobieniu wszystkich oczek, oczka robótki można zamknąć. Do zamknięcia oczek wybrałam metodę łańcuszkową, ponieważ w tej metodzie zamknięte oczka utworzą taki sam łańcuszek, jaki jest na początku ściągacza. Wystarczy teraz połączyć ze sobą obydwa jego końce i dekolt jest gotowy. Dziękuję za obejrzenie filmiku. Mam nadzieję, że przedstawiony sposób przyda się w kolejnych projektach. Inne sposoby na zakończenie dekoldu będą przedstawione wkrótce w kolejnych filmikach, na które serdecznie zapraszam. Zapraszam też do komentarzy, a jeśli filmik się podobał, również do polubień i subskrypcji na kanale Maszyna Dziewiarska Krok po Kroku.